Witam wszystkich. Dzisiaj pokażę, jak zrobić klucz smartki do Toyoty CHR z 20 roku. Mamy tu samochód, gdzie nie ma działającego klucza. Zrobimy tutaj płytkę z Lonsdora LT2008 jako docelowy klucz. On idealnie mieści się w oryginalną obudowę tej z Toyoty. Wykorzystamy do tego emulator LKE i pierwsze musimy sobie odczytać dane Immobilizera. Zaczniemy tutaj od odczytania danych IMO z danego samochodu. Mamy tutaj, tak jak wspomniałem, Toyota CHR, backup IMO data. Odczytujemy dane prosto po złączu OBD, nie przy pomocy ADPS złącza. Przechodzimy dalej. Musimy włączyć tutaj awaryjnie, żeby wzbudzić komunikację. Mamy numer Immobilizera, Smart Boxa. Musimy nadać sobie nazwę jakiegoś tego pliku, czyli to CHR. Zrobimy sobie tutaj 2020. OK. OK. Mamy odczytane dane. Teraz możemy sobie wygenerować klucz awaryjny, którym włączymy zapłon i wejdziemy w procedurę dodawania kluczy. Wygeneruj LKE. Teraz musimy załadować plik, który odczytaliśmy. To wymaga połączenia z internetem, musi być na stałe spięcie z internetem. Umieść emulator, więc umieszczamy nasz emulator tutaj w gnieździe K518. Wybieramy nasz plik CHR 2020. Wygenerowany pomyślnie klucz. Tu mamy przedstawione, w jaki sposób powinniśmy przyłożyć klucz do przycisku start, żeby włączyć zapłon. Musi być zrobiony tutaj pod kątem 90 stopni, nie może być w ten sposób. OK, dobra, no i mamy tutaj działający klucz, więc wyłączamy awaryjny. Sprawdzamy, czy faktycznie on jest działającym kluczem do tego samochodu. Mamy zapłon, więc możemy przejść teraz do procesu dodania klucza. W pierwszym kroku musimy wygenerować sobie nasz emulator jako odpowiedni pilot, gdyż no on jak czysty zostaje sprzedany, to nie ma żadnych danych w sobie, więc wchodzimy tutaj w główne menu, funkcje specjalne, ustawienia klucza. Jest to klucz serii LT i teraz tak, musimy go konwertować. To wymaga połączenia z internetem. Mamy. Umieszcz klucz zaprogramowania. Mamy tutaj umieszczony klucz. OK. Mamy teraz dwie opcje. Albo wybieramy sobie samodzielnie, jaki to jest typ klucza, bądź identyfikujemy działający klucz. Jeśli mamy klucz klienta, no to identyfikujemy klucz klienta, który jest w tym samochodzie zaprogramowany. Natomiast jeśli mamy taki emulator tak jak my, identyfikujemy ten emulator. Proszę umieścić działający klucz w gnieździe. Tak jak teraz mówię, ja umieszczam tutaj emulator. Jeśli mielibyśmy działający klucz od klienta, umieścilibyśmy ten działający klucz od klienta tutaj w slocie. I teraz wybieramy częstotliwość. Jeśli pomylimy się i wybierzemy niepoprawną, może nam nie działać keyless i może nam nie działać pilot poprawnie.
Wtedy będziemy musieli zmodyfikować tą częstotliwość. Możemy wybrać pierwszą. Tutaj prawdopodobnie będzie działać ta druga. Zaraz się przekonamy. Dajemy emulator. Wybieramy, jakie przyciski w tym pilocie występowały. Czy był trzeci przycisk jako panik, czwarty przycisk jako klapa, trzeci przycisk jako klapa, czwarty przycisk jako panik. Tu mamy akurat obudowę, gdzie są dwa przyciski, więc jest to w ogóle nieistotne. Wygenerowałem pomyślnie, czyli mamy wygenerowany klucz Smart Key. Sprawdzimy teraz, czy wszystko będzie działać. Przystępujemy teraz do programowania tego klucza. Wracamy do Immobilizer, Toyota, wybierz samochód, Europa, CHR Electric i teraz wchodzimy w funkcję dodaj klucz. Włącz zapłon. No, zapłon mamy włączony, ok. Odczytał nam dane Immobilizera. Upewnić się, że bateria jest naładowana. Jest to bardzo istotne, żeby bateria była w kluczu naładowana. Umieść klucz emulator blisko przycisku Start, czyli bierzemy nasz wygenerowany klucz i umieszczamy sobie go tutaj przy przycisku Start. Musimy usłyszeć takie bip. A, przepraszam, jeszcze musimy wcześniej to potwierdzić. Tak, potwierdzamy. Ilość kluczy 2. I teraz przykładamy klucz, usłyszymy bip. To jest sygnał, że weszedł nam w programowanie kluczy. Odlicza nam tutaj czas, kiedy możemy przyłożyć nowy klucz. Czyli bierzemy nasz emulator i przykładamy go do przycisku Start. Powinno nam 2 razy piknąć. Ok, klucz został nauczony. Oczekujemy teraz, aż procedura się zakończy. Ok, mamy informację, że liczba zarejestrowanych kluczy jest teraz 3, czyli klucz został dodany. Sprawdzamy teraz tylko poprawność działania, czyli tak, pierwsze wyłączamy zapłon i sprawdzamy, czy nam się włączy tutaj zapłon na KS-ie. Włącza nam się. Mamy ready, czyli wszystko nam działa poprawnie. Sprawdzamy teraz działanie pilota. Działa nam pilot, czyli mamy poprawnie dodany klucz do tego samochodu. Umieszczamy teraz klucz po prostu w obudowie i proces jest zakończony.